Cześć, za nami niedawna premiera nowego Galaxy J7 2017. Zapewne tak jak my, zastanawiacie się, jak Samsungowi wyszło odświeżenie tego niezwykle popularnego modelu. Zapraszamy Was zatem do naszego kolejnego porównania. Oba telefony, mimo budżetowej klasy, mogą pochwalić się bardzo dobrą jakością wykonania. W starszym J7 zdecydowano się na umieszczenie metalowej ramki z przyjemnymi dla oka ścięciami, które nie pomagają jednak osobom o drobnych dłoniach w wygodnym trzymaniu telefonu. Przód nie porywa nas swoją stylistyką i przywodzi na myśl starsze konstrukcje Samsunga. Na plastikowej tylnej klapce, która nie zbiera śladów po palcach, znajdziemy wystający układ aparatu, co nie wróży dobrze na przyszłość jego soczewce. Obok niej umieszczono maskownicę głośnika oraz diodę doświetlającą LED. W przypadku nowego modelu w wersji 2017 doskonałe wrażenie robi metalowa obudowa, która wyglądem przypomina teraz model A5. Konstrukcja stała się minimalnie węższa, jednak dzięki zaokrągleniu ramek i zaobleniu krawędzi ekranu zdecydowanie lepiej trzyma się w dłoni względem poprzednika, mimo wciąż sporych rozmiarów. W tylnej części nareszcie udało się schować cały układ aparatu, który w połączeniu z diodą LED zyskał bardzo przyjemny i stylowy wygląd. Głośnik tym razem umieszczono na prawym boku koło przycisku zasilania. Niestety ceną za lepsze wykonanie obudowy jest brak możliwości samodzielnej wymiany baterii. Na uwagę zasługuje również obsługa dwóch kart SIM. Na minus zaś waga, bo następca J7 2016 przytył i waży obecnie 177 gramów. Oba telefony posiadają ekrany o rozmiarze 5,5 cala wykonane w technologii Super AMOLED. Kolory, jak i kąty prezentowane na naszych smartfonach zasługują na wysokie uznanie i udowadniają, że tani telefon może posiadać dobrej klasy ekran. To, co jednak rzuca się w oczy w najnowszym modelu, to zwiększona do Full HD rozdzielczość matrycy. Warto tu jednak wspomnieć, że starszy model mimo niższej rozdzielczości wynoszącej 1280 na 720 pikseli w dalszym ciągu wygląda bardzo dobrze i mimo widocznej plamki obsługuje się go z dużą przyjemnością. W obu modelach pracują autorskie 8-rdzeniowe procesory Samsunga o taktowaniu 1,6 GHz. Jedyna różnica przejawia się w ilości RAM-u. Nowy Galaxy J7 zyskał dodatkowy 1 GB względem 2 GB poprzednika. Wbudowana pamięć w naszych telefonach wynosi 16 GB. Można ją rozbudować z pomocą kart microSD o kolejne 128 GB w przypadku J7 2016 i 256 w modelu 2017. Oba smartfony posiadają wbudowane radio FM i standard NFC. W najnowszej propozycji umieszczono również żyroskop oraz czytnik linii papilarnych ukryty na froncie w przycisku fizycznym. Smartfon zyskał również powiadomienia Always on Display. Niestety jeśli chodzi o zasilanie, inżynierowie Samsunga nie poszli za ciosem i w dalszym ciągu oba telefony naładujemy tradycyjną ładowarką z końcówką micro USB typu B. Dzięki prawie identycznym podzespołom nasze telefony działają na co dzień z podobną prędkością. Podczas testów staramy się, by zestaw aplikacji na obu smartfonach był jak najbardziej do siebie zbliżony. Jak widać, obsługa telefonu w obu przypadkach jest sprawna, choć przy bardziej rozbudowanych aplikacjach ujawniają się odrobinę dłuższe czasy reakcji. Starszy J7 2016 wyposażony jest w Androida 6.0.1, niestety bez możliwości aktualizacji do wersji 7, jaką posiada jego następca z numerem 2017. Testy Antutu stawiają nieznacznie wyżej nowego J7 2017, które uzyskało ponad 46 000 punktów względem blisko 44 000 poprzednika. Różnica ta jest jednak niezauważalna przy większości tytułów. W World of Tanks Blitz oba telefony Samsunga uzyskują płynność dopiero na niskich ustawieniach. Dalsze testy w grach jednak ujawniają, że nowy Galaxy J7 gubi odrobinę więcej klatek, zapewne przez obecność ekranu Full HD. Temperatury osiągane podczas znacznego obciążenia są doskonałe. W J7 2016 pomiar wskazywał na 32 stopnie, wersja 2017 była cieplejsza jedynie o 3 stopnie Celsjusza. Niestety układem czytnika linii papilarnych może pochwalić się jedynie najnowszy model J7. Jego codzienne użytkowanie nie niesie ze sobą żadnych negatywnych uwag. Oba modele posiadają tylne aparaty o rozdzielczości 13 megapikseli i jasności f1.7 w przypadku J7 2017 i f1.9 2016. Nadal je łączy brak optycznej stabilizacji obrazu oraz możliwości kręcenia filmów w wyższych rozdzielczościach niż Full HD. W
przypadku nowszego modelu zmianie uległa rozdzielczość przedniego aparatu, która wynosi obecnie aż 13 megapikseli. Dla przypomnienia, starszy Galaxy J7 dysponował 5-megapikselową matrycą. Jak na tle powyższej specyfikacji prezentuje się w praktyce jakość zdjęć i filmów z obu modeli? Przekonajcie się sami. Porównywane telefony posiadają baterie o zbliżonych pojemnościach. Zarówno 3600 jak i 3300 mAh pozwalają w standardowych warunkach na użytkowanie naszych smartfonów do 2 dni. Starszy J7 pod względem dźwięku nigdy nie zachwycał. Muzyka dobywająca się z głośnika była przede wszystkim za cicha i pozbawiona głębi. W nowym modelu zdecydowanie poprawiono głośność oraz dodano rozbudowaną korekcję audio, jednak w dalszym ciągu jakość emitowanego dźwięku pozostawia wiele do życzenia. Musicie przyznać, że seria J zmierza w dobrym kierunku. W przypadku nowego modelu inżynierom Samsunga udało się stworzyć telefon, który mimo rozsądnej ceny trzyma bardzo dobry poziom pod względem wyposażenia i przede wszystkim wyglądu. Szkoda co prawda, że nie zdecydowano się na usprawnienie procesora czy też uszczelnienie przedwodą obudowy, jednak domyślamy się, że wtedy nowy J7 2017 niebezpiecznie zbliżyłby się jakością do swoich droższych braci. Trzeba to również wspomnieć, że starszy model mimo ponadrocznej obecności na rynku niewiele stracił na aktualności i nadal może być atrakcyjną pozycją dla wielu osób. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o nowej serii Galaxy J od Samsunga. Do zobaczenia na sferis.pl.